Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jak się mówi po polsku last year i next year. Wiecie już? Na pewno? Obejrzyjcie te lekcje, bo wiele osób, które uczą się polskiego, używają trochę nienaturalnych fraz. Polacy zwykle mówią to trochę inaczej. W tej lekcji wszystkiego Was nauczę. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że mam też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się polskiego z każdego miejsca na świecie z moimi świetnymi nauczycielkami. Zapraszam! A więcej lekcji podobnych do tej, takich lekcji wideo, znajdziecie na mojej stronie polishwithdorota.pl. Zaczynamy lekcję. Jak się mówi po polsku last? Ostatni. Ale Polacy raczej nie mówią ostatni rok. Mówimy zeszły rok. Tak, zeszły rok. To jest trochę taka metafora. Słowo zeszły pochodzi od czasownika zejść. Zejść to znaczy iść w dół. Na przykład zejść po schodach. I bardzo rzadko zejść to znaczy też umrzeć. Więc zeszły rok to jest rok, którego już nie ma. Który zszedł na dół albo umarł. Coś takiego. Teraz jest 2024 rok, więc rok 2023 to był zeszły rok. Posłuchajcie przykładów z tą frazą. Zeszły rok był dla niego bardzo ciekawy. Dla nich zeszły rok był trudny. Mówimy zeszły rok był. Zeszły rok był ciekawy. Zeszły rok był trudny. Co było ciekawe? Zeszły rok. Co było trudne? Zeszły rok. Ale posłuchajcie też przykładów z trochę inną formą frazy zeszły rok. Kiedy byliście na wakacjach w Grecji? W zeszłym roku. Kiedy przeprowadziłeś się do Polski? W zeszłym roku. W sytuacji, kiedy mamy pytanie kiedy, używamy frazy w zeszłym roku. Nie zeszły rok, ale w zeszłym roku. Zeszły rok, na przykład, co było trudne? Zeszły rok był trudny. Ale kiedy byliście na wakacjach w Grecji? W zeszłym roku. Kiedy? W zeszłym roku. Co? Zeszły rok. Uwaga, jeśli chodzi o wymowę, to pamiętajcie, żeby mówić w zeszłym, razem. Nie w zeszłym roku, tylko w zeszłym roku. Bardzo często możecie też słyszeć formę zeszłego roku. Kiedy jej używamy? Na przykład w styczniu zeszłego roku, w marcu zeszłego roku, w maju zeszłego roku, czyli kiedy mamy miesiące. Na przykład w styczniu zeszłego roku przeprowadziłem się do Polski.
W lipcu zeszłego roku oni kupili nowy samochód. Tej frazy zeszłego roku używamy też w sytuacji, kiedy mamy na początku albo na końcu. Na początku zeszłego roku i na końcu zeszłego roku. Na początku zeszłego roku zacząłem nową pracę. Na końcu zeszłego roku zapisałem się na kurs polskiego. Ale czy można mówić ostatni rok w ostatnim roku ostatniego roku? Można. Polacy będą to oczywiście rozumieć, ale naturalnie mówimy zeszły rok w zeszłym roku zeszłego roku. A jeśli zdecydowałeś, że w tym roku uczysz się polskiego na serio, to zapraszam na kursy online do mojej szkoły. Na końcu roku będziesz mówić dużo lepiej po polsku i zobaczysz prawdziwy progres. Mamy rok 2024. Zeszły rok to był rok 2023, a rok 2025 to będzie przyszły rok. Nie następny? To jest tak samo jak ze słowem ostatni. Możecie mówić następny rok, w następnym roku, następnego roku, ale naturalnie Polacy powiedzą raczej przyszły rok, w przyszłym roku, przyszłego roku. Jeszcze tutaj dodatkowa informacja o wymowie frazy w przyszłym roku. Pamiętajcie, żeby tutaj w czytać jak w i czytać to jak jedno słowo w przyszłym, w przyszłym, w przyszłym roku. Posłuchajcie przykładów. Przyszły rok będzie jeszcze lepszy niż ten. Dla nas przyszły rok będzie trochę inny, bo nasze dziecko idzie do szkoły. W przyszłym roku pojedziemy na wakacje do Włoch. W przyszłym roku chcę zdawać egzamin B1 z języka polskiego. On skończy 35 lat w czerwcu przyszłego roku. Na początku przyszłego roku chcę odwiedzić moich rodziców. Na końcu przyszłego roku kupię nowy samochód. Analogicznie używamy tych struktur. Przyszły rok, tak jak zeszły rok. Co? Przyszły rok. Przyszły rok będzie jeszcze lepszy. Przyszły rok będzie inny. Co będzie lepsze? Przyszły rok. Co będzie inne? Przyszły rok. Kiedy pojedziemy na wakacje do Włoch? W przyszłym roku. I używamy też formy przyszłego roku z miesiącami, na przykład w styczniu przyszłego roku i z frazami na początku i na końcu. Na początku przyszłego roku i na końcu przyszłego roku. Mówiłam w styczniu, w marcu, w maju. Pamiętacie miesiące w języku polskim? Jeśli to nadal jest dla Was problem, to mam dla Was fantastyczną informację. Na mojej stronie dostępny jest bezpłatny kurs o miesiącach w języku polskim. Mówię, kiedy używamy formy styczeń, luty, marzec, kwiecień, a kiedy używamy formy w styczniu, w marcu, a kiedy stycznia, marca. Są tam też ćwiczenia, więc po skończeniu tego kursu w ogóle nie będziecie mieć już z tym problemu. Zapraszam na moją stronę.
Podsumowanie. Last year to zeszły rok, ale używamy też form w zeszłym roku i zeszłego roku. Next year to przyszły rok i używamy też form w przyszłym roku i przyszłego roku. Można używać form ostatni rok i następny rok, ale to nie jest coś, co zwykle robią Polacy. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie też kupić jeden z moich kursów wideo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!